Cześć! Witamy w Exito TV, kolejny odcinek z warsztatu u Witka. Dzisiaj coś dla modelarzy kolejowych, którzy chcieliby podnieść realizm swojego taboru, bo nie oszukujmy się, modele kupione w sklepie są bardzo czyste, bardzo ładne, ale do realizmu troszeczkę im jednak brakuje. Zajmiemy się dzisiaj taką węglarką z Pico. Sądzę, że każdy, kto dysponuje jakimś taborem kolejowym, podobną albo wręcz taką samą węglarkę będzie miał w swojej kolekcji, więc jest to model dość popularny i zobaczymy za sprawą umiejętności Witka, jak w takim niewielkim wagonie podnieść realizm, jak sprawić, żeby wyglądał naprawdę jak coś, co jeździło po szynach, albo dalej jeździ po szynach. Do tego jeszcze pokażemy Wam, jak zrobić do tej węglarki prosty, ale bardzo efektowny ładunek, żeby ten realizm podnieść naprawdę na najwyższy poziom. Chodźcie, zobaczymy, co Witek dla nas przygotował. Witajcie! Dziś zapraszam Was do obejrzenia pierwszego filmu dedykowanego modelarzom kolejowym. Jak już Wojtek wspominał, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie nie czołg, a wagon w skali H0 z firmy Pico. Popularna węglarka. Pokażę Wam, jak w prosty sposób, bez użycia aerografu, podnieść jej realizm. Sprawić, żeby stała się bardziej atrakcyjna i bardziej realistyczna. Pracę nad modelem zacznę od zróżnicowania powierzchni poszczególnych paneli burt wagonu. Jak widzicie, sam model jest dość jednolity, więc należy go nieco uplastycznić. Do malowania użyję bardzo dobrych farb Vallejo w kolorach głównie brązów. Są to dwa brązy, które teraz użyję. Jednym jest Hull Red, a drugim Flat Brown. Farby mocno rozcieńczam po to, żeby móc malować nimi transparentnie. Pamiętajmy, że na wagonach są różne oznaczenia i nie chcemy ich zamalować. Oczywiście moglibyśmy posiłkować się potem osobną kalkomanią, gdybyśmy ją dokupili, no ale po co sobie komplikować. Farby Vallejo możemy rozcieńczać wodą lub na przykład użyć transparatora lub na przykład dedykowanego medium glaze'a. Dzięki temu farby zrobią się nam półprzezroczyste i dużo łatwiej będzie malować w postaci laserunku. Aby nieco ożywić model wagonu, niektóre drzwi maluję tak, jakby pochodziły z innej węglarki wymalowanej innym kolorem. Do pomalowania dolnej części wagonu, która tu w oryginale jest wymalowana błyszczącą czernią, użyłem farby Grime Brown z firmy AK Interactive. To jest ta nowa farba trzeciej generacji. Jest to kolor ciemno-szaro-brązowy, który bardzo dobrze imituje nagromadzony brud w dolnych częściach wagonu, a dla mnie będzie stanowić bardzo dobrą bazę dla późniejszych rdzawych efektów, które wykonam już emaliami olejnymi. Mocno rozcieńczoną farbę nakładam pędzelkiem, dzięki czemu farba dobrze pokrywa wszelkie szczegóły dołu wagonu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie chippingu, czyli wszelkiej maści obić, jakie normalnie zdarzają się w czasie zwykłej eksploatacji takiego wagonu. Posłużę się tutaj techniką gąbki. Najlepiej ją zamocować sobie w pensecie samozaciskowej. Dzięki temu mamy dużą kontrolę. Możemy maczać farbę, nadmiar jej odsączyć na papierowym ręczniku i lekko tapować, zostawiając nieregularne wzory na wagonie. Do tego celu użyłem także farbki Vallejo. Jest to Light Rust numer 301. Tak samo dość mocno ją rozcieńczyłem. Pamiętajmy oczywiście, żeby wszystko robić z umiarem, czyli żeby nie zardzewić całej powierzchni wagonu, a po prostu pomyśleć, w których miejscach takie odpryski, taka rdza mogłaby powstać w sposób naturalny. Drugi etap obić wykonałem tą samą techniką na początku, ale użyłem tutaj ciemno-brązowej farby. To jest farba tak samo z palety Vallejo, German Camo Black Brown. To jest bardzo dobry ciemno-brązowy kolor, który dobrze imituje odpryski, które dotarły aż do warstwy żywej blachy. Do mniejszych, drobnych obić używam malutkiego pędzelka.
nakładam po prostu nieco farby i bardzo delikatnie dotykam wszelkich krawędzi oraz załamań na blachach pudła wagonu. Jak widzicie, specjalnie nie malowałem sprzęgów wagonu, gdyż bardzo wielu modelarzy je po prostu wymienia na tak zwane krótkie sprzęgi, które są bardziej realistyczne od standardowych sprzęgów pikowskich. Kolejnym etapem weatheringu wagonu będzie wasz punktowy, wykonany przy użyciu farb olejnych. No między innymi tutaj zmieszają ze sobą brąz Van Dyke i czerń. Dzięki temu podkreślę i uwypuklę wszelkie szczegóły. Jak widzicie, farby rozcieńczyłem do konsystencji wody, dzięki czemu bardzo ładnie rozpływają się we wszelkich zakamarkach modelu. Gdy wasz punktowy nieco nam przyschnie, czystym pędzelkiem zwilżonym w odrobinie terpentyny możemy zebrać jego nadmiar z niepożądanych miejsc, aby znalazł się tylko we wszelkich zakamarkach. Pamiętajmy, żeby nie użyć zbyt mokrego pędzelka, gdyż zwyczajnie w świecie możemy zetrzeć całość i po prostu będziemy musieli powtarzać proces od nowa. Do weatheringu dolnej części wagonu, czyli podwozia, użyję dwóch specyfików olejnych. Pierwszym będzie Rust Strix. Maluję całą dolną część wagonu jak normalną farbą. Nie robię tego zbyt dokładnie, gdyż jest to farba olejna i za chwilę rozmyję ją terpentyną jak olejny wasz. Dzięki temu uzyskamy bardzo fajne i realistyczne przebarwienia. Jeśli przejrzymy zdjęcia prawdziwego taboru, zauważymy, że niemal każdy wagon, zwłaszcza towarowy, jest od spodu pokryty dość sporym, brudno-rdzawym nalotem. Kolejnym krokiem będzie dodanie świeższych, jaśniejszych warstw rdzy. Użyję tutaj specyfiku Light Rust Wash z firmy Ammomic. Jest to bardzo podobna farbka, jaką poprzednio użyłem, tyle tylko, że jest o kilka tonów jaśniejsza. Dzięki temu imituje świeżą rdzę nagromadzoną w odpowiednich miejscach. Naturalnie w tym przypadku także, gdy użyjemy zbyt dużo farby, możemy ją odpowiednio rozmyć albo wręcz zmyć pędzelkiem zwilżonym w terpentynie. Ostatnim etapem prac nad podwoziem będzie dodanie oleistych zacieków w niektórych miejscach, jak na przykład smarownice osi kół.
Do ich wykonania możemy użyć na przykład gotowych produktów, jak na przykład Akowski Engine Oil, który ma odpowiedni kolor i zasycha, tworząc błyszczącą, realistyczną, oleistą powierzchnię. Akurat w tym przypadku podczas prac nad tym wagonem użyłem farby 502 Abteilung. Jest to olejna farbka o nazwie Engine Grease, którą nieco rozcieńczyłem też do konsystencji wasza i w odpowiednich miejscach maleńkim pędzelkiem naniosłem na model. Tak przygotowany model był gotowy do ostatniego etapu weatheringu, imitacji zakurzenia i ogólnego zabrudzenia jego powierzchni. Do wykonania tych efektów posłużyłem się świetną farbą Light Dust Deposit. Sposób wykonania nieregularnych zabrudzeń na wagonie jest bardzo prosty. Wystarczy pędzelkiem nabrać nieco farby, a następnie przy pomocy wykałaczki strzepywać niewielkie kropki w miejscach, gdzie taki brud mógłby się nagromadzić. Na swojej węglarce dodałem także nieco pionowych zacieków. Wykonałem ich tą samą farbą. Kolor jest po prostu świetny. Jest to jasno-beżowy kolor, idealnie oddający kolor zwykłego randomowego kurzu. Do wykonania takich zacieków wystarczy nam cienki pędzelek. Robimy po prostu niewielkie linie, najlepiej idące od góry, a następnie pędzelkiem rozmywam te linie, tworząc realistyczne zacieki. Pamiętajcie, że w modelarstwie obowiązuje bezwzględna zasada mniej znaczy więcej, więc postarajcie się, aby te zacieki były ledwo widoczne. Dzięki temu będą ciekawsze, subtelniejsze i nieordynarne. I to w zasadzie był koniec prac nad modelem, ale jak już Wojtek wspominał, fajnie wygląda, gdy model ma ładunek. Tak więc teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób, w zaledwie kilkanaście minut, możecie wykonać ładunek do Waszej węglarki. Zdecydowałem się tytułowo zrobić ładunek węgla kamiennego, a więc do dzieła. Jako rdzenia użyłem odpowiednio dociętego kawałka twardego styroduru. No jest trochę lepszy niż zwykły styropian, gdyż łatwiej obrabia się go ostrym nożem. Jak tu widzicie, używam noża do tapet i modeluję odpowiednią hałdę takiego węgla. Wszelkich ostrych krawędzi naszego ładunku pozbywam się gąbką ścierną, ale możemy użyć zwykłego papieru ściernego. Efekt będzie dokładnie ten sam. Chodzi o to, żeby ten ładunek był w miarę łagodny i nie miał zbyt dużo załomów, gdyż nie wyglądałoby to realistycznie. Następnie cały ten rdzeń smaruję klejem. No tu użyłem kleju Patex, ale możemy użyć zwykłego Wikolu i na tą powierzchnię posypuję drobnym tłuczniem, drobnymi kamykami kupionymi w sklepie modelarskim. Tu ogranicza nas tylko wyobraźnia, co użyjemy. Możemy oczywiście także użyć gotowych ładunków, na przykład z firmy Juvila. Jej asortyment jest dostępny na stronie Exito. Jeśli jednak tak jak ja zdecydujemy się użyć zwykłych, tańszych materiałów, to musimy to pomalować. Tutaj ładunek maluję ciemnoszarym kolorem akrylowym. Specjalnie nie używam czerni, gdyż czerń potraktuję jako kontrast w postaci wasza ogólnego, którego wykonam z farby olejnej.
Tak samo jak w przypadku wagonu, wasz wejdzie pomiędzy kamienie i bardzo ładnie uwypukli i podkreśli ich fakturę i kształty. I tak przygotowany ładunek możemy zamontować w naszej węglarce. Całość prac nad wagonikiem zajęła mi jakieś 2 godziny, a efekty tych prac możecie zobaczyć na końcowej prezentacji. Jak widzicie, model zyskał nieco życia. Zdecydowanie mnie osobiście bardziej się podoba. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie pierwszego filmu z serii kolejowej i zapraszam do kolejnych filmów z witkowego warsztatu na kanale Exito TV. Tak więc czołgiem i do zobaczenia!